Siemaneczko, w tym materiale porozmawiamy o tym, czym są typy danych. Ich najbardziej podstawowe, a więc i najczęściej pojawiające się rodzaje w programowaniu. Będą też proste jakieś operacje na nich. Zapraszam. Czym są typy danych? Wyobraź sobie starożytną bibliotekę, gdzie księgozbiór rósł w zawrotnym tempie. Zwoje papirusu, gliniane tabliczki, księgi pergaminowe. Wszystkie gromadziły cenną wiedzę, ale bez odpowiedniego porządku stanowiły chaotyczny miszmasz. Znalezienie konkretnej informacji graniczyło z cudem. Właśnie wtedy pojawił się pomysł na kategoryzację. Zwoje pogrupowano tematycznie, tworząc działy i poddziały. Pojawiły się półki i katalogi, ułatwiając poszukiwania. Wraz z rozwojem informatyki w XX wieku pojawiła się potrzeba przechowywania i przetwarzania ogromnych ilości danych w cyfrowym formie. Bez odpowiedniego porządku i organizacji te dane byłyby bezużyteczne. Pierwsze systemy przechowywania danych, takie jak karty perforowane, nie posiadały żadnych mechanizmów porządkujących. Programiści musieli ręcznie zarządzać pamięcią i interpretować dane, co prowadziło do błędów i niestabilności. Potrzeba uporządkowania danych doprowadziła do powstania typów danych. Typy danych to kategorie, które określają rodzaj informacji przechowywanej w cyfrowych szufladkach, czyli zmiennych. Tak jak tutaj mamy do każdej szufladki, a więc do zmiennej, daną inną kategorię danych. To dzięki nim komputer wie, jak interpretować dane i jakie operacje na nich wykonywać. W pierwszych językach programowania, takich jak Fortran, typy danych były bardzo proste. Istniały tylko podstawowe typy, takie jak liczby całkowite, liczby zmienno-przecinkowe i znaki. Z czasem systemy typów danych stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Wprowadzono nowe typy danych, takie jak daty, listy czy obiekty. Pojawiły się również mechanizmy sprawdzania typów, które pomagały wykrywać błędy na etapie kompilacji. Obecnie typy danych są integralną częścią każdego języka programowania. Istnieje szeroka gama typów danych, od prostych typów podstawowych po złożone struktury danych i obiektów. Typy danych zapewniają bezpieczeństwo, czytelność i efektywność programów. Podsumowując, typy danych są jak działy ksiąg w starożytnej bibliotece, które pomagają nam przechowywać i organizować informacje. Zarówno w bibliotece, jak i w programowaniu typy danych pomagają nam utrzymywać porządek i wydajność. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału oraz kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Rodzaje typów danych. Istnieje wiele różnych typów danych, w tym materiale zajmiemy się najbardziej podstawowymi, najczęściej się pojawiającymi, a więc takimi. Wpierw liczbowe, całkowite liczby oraz zmienno-przecinkowe, następnie znakowe, pojedynczy znak char oraz kilka znaków, string. Później logiczne, to będzie boolean, true albo false i ostatecznie bez wartości, czyli tam null czy non, po prostu nie ma wartości. Będę to pokazywał w języku Python, gdyż jest najprostszy dla nowych użytkowników. Typy liczbowe. Całkowite, czyli typ danych integer. Typ danych integer jest typem danych, który przechowuje liczby bez części dziesiętnej. Innymi słowy są to liczby, które nie mają przecinka, tak całkowite. I przykładami to mogą być 1, 2, 3, czy minus 1, 2, czy nawet 0. Typy danych integer są używane w różnych sytuacjach, na przykład do przechowywania wartości identyfikacyjnych. Nasz integer jest często używany do identyfikacji czegoś, na przykład identyfikatora klienta, identyfikatora produktu czy numer zamówienia. Wykonywania jakichś obliczeń matematycznych można użyć typów danych integer do wykonywania jakichś obliczeń, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Najpierw chcemy pobrać długość i szerokość prostokąta od użytkownika i dzięki int input konwertujemy jego liczby na całkowite po prostu. Dobrze, no to bierzemy długość od niego i szerokość sobie też weźmy. Proszę podać szerokość prostokąta, tak. I teraz sobie policzymy pole. To będzie po prostu długość razy szerokość, tak, ze wzorca. Liczba całkowita oczywiście. No i wypisujemy to pole. Zobaczmy. Pole powierzchni prostokąta, tam właśnie tą zmienną dajemy, co liczyła pole. Dobra, poprawione. No i lecimy. I teraz od nas wymaga
jakiejś wartości, 15, wpiszę też 5 i zobaczmy, 15 razy 5 to 75, no i git. Kolejny typ liczbowy, rzeczywisty, typ danych float. Typ danych float, a więc zmiennoprzecinkowy, jest typem danych, który przechowuje liczby z częścią dziesiętną. Innymi słowy są to liczby, które mają przecinek. No i przykłady tutaj, jakieś po przecinku dałem liczby. Mogą być na minusie czy plusie. No i te nasze floaty można używać w różnych sytuacjach, na przykład do przechowywania wartości pomiarowych, aby przechowywać jakąś temperaturę, wagę czy prędkość, czy tam wykonywać jakieś obliczenia matematyczne, tak samo jak integer, tylko że z przecinkiem. Można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Tak jak tutaj w naszym kalkulatorze dodajemy do siebie liczby i wychodzi coś tam po przecinku, tak? I zobaczmy jakiś prosty przykład kodu. Będziemy chcieli obliczyć cenę produktu z rabatem, tylko używając floatów. Więc tworzymy sobie zmienne typu float z przecinkiem. Tam no tutaj kropka akurat piszemy. No i liczymy z jakiegoś tam wzorca tą cenę z rabatem. Jakiś tam wzorzec z internetu, nie wiem nawet w sumie. No i dobra, wypisujemy jak to tam nasza cena. Zobaczmy. Zmienna po przecinku. Cena netto. I zobaczmy. O, wyszedł. Dość długo po przecinku daje. Zobaczmy coś innego, wpiszmy. 150, no widzicie, kropka. I 3, 2. Coś tam liczy, no i jest tam. Typy znakowe. Jeden znak. Typ danych char. Typ danych char jest typem danych, który przechowuje pojedynczy znak. Może to być litera, cyfra, symbol. No i dla przykładu jest A, 5 czy procent. Jakiś tam znak, po prostu jeden. I tutaj ważne informacje. Znaki, tak samo jak później stringi, są otoczone tymi cudzysłowami. I też każda litera, duża czy mała, oraz inne znaki mają osobny kod ASCII. O kodach ASCII będzie w innym materiale. Ale więc dla komputera, jeżeli zapiszemy jedną literę z małej, a drugą z dużej, to będą to dla niego dwa osobne byty. Tak jak dla nas by to były dwie różne osoby. No i zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Najpierw deklarujemy sobie zmienną, przypisujemy jeden charakter, a więc jeden znak, symbol. Tutaj będzie duże A, a druga litera to będzie po prostu B. I zobaczmy. Porównujemy. Jeżeli pierwsza jest taka sama jak druga, czyli A równa się B, no to wypisujemy, że litery są równe. W innym przypadku będzie ten kod, czyli będzie litery są różne. No i zobaczmy, no będą różne, no bo A nie jest równa B przecież. Zobaczmy teraz będą równe. I zobaczmy, wpiszmy sobie z małej litery A. I patrzcie, są różne, tak jak mówiłem wcześniej, bo jest inny kod ASCII. Kolejny typ znakowy, ciąg znaków, czyli string. Typ danych string jest typem danych, który przechowuje sekwencję znaków. Tak jak w liście nie piszemy jednej litery, a sekwencję liter. Mogą to być litery, cyfry, symbole. I zobaczmy jakieś przykłady. W cudzysłowie trzeba dodać, no to Ala ma kota, tam 1, 2, 3, 4, 5, czy jakieś symbole tutaj. Dałem jakieś losowe. Ważne informacje o tych stringach są tak jak czary otoczone cudzysłowami. Mogą być bardzo długie. Im więcej ramu, tym dłuższy teoretycznie możemy zrobić, ale nie przesadzajmy, po co komu string, który ma kwartyliony jakichś znaków, tak? Pusty ciąg, a więc bez niczego, nie zawiera żadnych znaków, a więc 0 czarów i 0 stringów. Można ich używać na przykład do przechowywania tekstu, przechowując imię, nazwisko osoby, tytuł książki, czy treść jakiejś wiadomości, czy wyświetlenia informacji. Mogą być używane do wyświetlenia informacji na ekranie jakiegoś telefonu, czy tam, nie wiem, drukarce na przykład. No i zobaczmy w kodzie, jak to już będzie działało. Weźmy sobie od użytkownika wpierw jego imię. Podaj imię, zobaczmy. I teraz po prostu zmienię, żeby na nazwisko było. I podaj nazwisko. Dobra. I teraz sobie złączmy te imię i nazwisko. Po prostu dając string plus spacja i plus nazwisko. Bez spacji będzie po prostu bez spacji tego. I zobaczmy. Twoje pełne imię to
tam to pełne imię. Odpalamy i podajemy jakieś tam imię i nazwisko i faktycznie złączyło. Typy logiczne. Wartość logiczna, typ danych boolean. Typ danych boolean jest typem danych, który może przyjmować tylko dwie wartości: true, a więc prawda, lub false, więc fałsz. I są używane w różnych sytuacjach, na przykład do sprawdzenia warunków możesz używać typów danych boolean do sprawdzenia, czy dana instrukcja jest prawdziwa, czy fałszywa. Na przykład możesz sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany, czy plik istnieje, czy liczba jest parzysta. Do sterowania przepływu programu. Typ danych boolean są używane do sterowania przepływem programu, czyli do określenia, jakie instrukcje będą wykonywane. Na przykład możesz użyć instrukcji warunkowej if, o instrukcjach warunkowych wkrótce będzie materiał, aby wykonać kod tylko wtedy, gdy dany warunek jest prawdziwy. Do porównywania wartości. Możesz używać typów danych boolean do porównywania wartości innych typów danych. Na przykład możesz porównać dwie liczby, aby sprawdzić, która jest większa. Da true, jeśli równanie będzie prawdziwe, i false, jeśli nie. Zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Weźmy sobie to zmienne i wartość boolean, a więc true. I sobie sprawdźmy, jeżeli zalogowany, czyli jeżeli true, no to wypisujemy. Użytkownik tam jest zalogowany. W innym przypadku, czyli jest false, no to wykona ten kod. No jest true, no to będzie ten pierwszy, tak? A zmieńmy sobie na false. No to wykona ten drugi, tak? Dobrze. Zobaczmy jakiś inny przykład. Weźmy sobie najpierw do liczby, przypiszmy 10. I teraz sobie sprawdźmy, czy liczba jest parzysta. I zwrócić true, jeżeli faktycznie będzie. Czyli będzie if true, no to wtedy to. I w innym przypadku, jak jest fałszywa, czyli jest nieparzysta, no to wypiszę to. I zobaczmy, jest parzysta, no bo jest 10, tak? Zmieńmy sobie i będzie nieparzysta. Bez wartości. Typ danych null czy none. Typ danych null oznacza brak wartości, jak pusty słoik, nic tam nie ma. Jest to specjalna wartość, która różni się od pustego stringa czy zera. I ta nasza wartość null to może być na przykład brak odpowiedzi na pytania w ankiecie, nieznany adres e-mail, czy brak zdjęcia profilowego na Facebooku. No i zobaczmy, jak to już w kodzie. Damy do zmiennej wartość none, a czasem właśnie są, na przykład no nie ma tego zdjęcia profilowego i zobaczmy, jeżeli po prostu nie ma imienia, no to wypisujemy użytkownik nie podał imienia. I tam w innym przypadku, jak nie ma none, czyli coś innego, no to ten będzie kod, czyli użytkownika imię jakieś tam, tę zmienną. No i nie podał imię, albo jest none, no to ten pierwszy kod. Ale teraz zmieńmy na stringa, no i faktycznie jest. Tylko się nazywa po prostu none. W tym materiale zapoznaliśmy się z podstawowymi typami danych używanych w wielu językach programowania. Oczywiście jest ich więcej, są bardziej złożone jak tablice czy obiekty, o których materiał będzie niebawem. A te 4 podstawowe przydadzą Wam się w każdym języku programowania. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o typach danych. A jeżeli interesuje Was, czym są zmienne, to zapraszam tutaj. Na razie.